Baldur's Gate 3 jest jedną z tych gier, której wpływ na branżę będziemy obserwować jeszcze przez wiele lat. Gra zgarnęła wszystkie możliwe nagrody roku i jest jedną z tych gier, które nie trzeba grać, aby wiedzieć, że są dobre. Jednak czy zawsze los serii był usłany różami? Czy znajdziemy tutaj średniaki, a może nawet krapy? Z racji, że 3 sierpnia obchodziliśmy drugie urodziny Baldur's Gate 3, jest to dobry moment, aby przybliżyć Wam historię tej serii. My jesteśmy Przemojcy Bixynonie i zapraszamy na materiał. Rozdział pierwszy. Od planszówki na cyfrę. Termin role-playing game został ustanowiony na długo przed popularyzacją gier wideo. Były to rozbudowane systemy gier planszowych, które pozwalały uczestnikom wykreować swoje własne postacie ze specjalnymi umiejętnościami i charakterem i wcielać się w nie w trakcie zabawy. Całość sprawiała wrażenie zaaranżowanego filmu, pełnego zwrotów akcji, no i co najważniejsze, to my odgrywaliśmy jednego z bohaterów tej przygody. Na takich systemach wychowywał się m.in. Ray Muzyka, który później jako dorosły człowiek założył razem z kolegami ze studiów, Gregiem Zaszukiem i Augustinem Ipem, jedną z najbardziej legendarnych studiów, czyli BioWare. I chociaż pierwszy projekt studia o nazwie Shattered Steel był prostym symulatorem walk na mechy, to panowie chcieli przenieść swoją ulubioną zabawę ze świata fizycznego na świat wirtualny i wykorzystać możliwości komputerów. Zaprojektowali oni demo gry fantasy o roboczym tytule Battleground Infinity, a następnie pokazali je wydawcy, z którym współpracowali przy Shattered Steel, czyli Interplay Entertainment. Brian Fargo, właściciel Interplay, uznał, że demo stanowi świetną bazę do gry z uniwersum Dungeons & Dragons, zakupiono licencję od właściciela marki na wykorzystanie świata zapomnianych krain i rozpoczęto pracę nad grą wewnątrz tego świata. Warto napomnieć, że Brian Fargo był świeżo po wypuszczeniu na rynek Fallouta 1 i 2. Chociaż sprzedaż Falloutów nie była spektakularna, Fargo liczył, że przez większą popularność settingu fantasy niż post-apo projekt przyciągnie więcej graczy. W dodatku Dungeons & Dragons w odróżnieniu od Fallouta było już rozpoznawalne na rynku, więc przed BioWare było dodatkowe zadanie, aby sprostać oczekiwaniom fanów, którymi zresztą sami byli. Przy projekcie nowej gry za koszty wydawnicze i marketingowe przyjęło na siebie Interplay, natomiast developing gry oddano BioWare. Mało tego, Interplay zaangażowało w proces produkcyjny jedno ze swoich studiów zależnych, czyli Black Isle Studio, którego zespół pracował nad Falloutami, więc był cennym bagażem doświadczeń dla raczkującego jeszcze i niedoświadczonego BioWare. Od początku stawiano przede wszystkim na imersję i zbudowanie niebanalnego świata, pełnego ciekawych postaci niezależnych. Ekipa z BioWare, pomimo bycia przysłowiowym żółtodziobem, postanowiła zdefiniować gatunek CRPG i ustawić jej standard na kolejne lata. Jednak czy była to realna wizja, czy może zbyt ambitne plany młodocianego zespołu? Rozdział drugi. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Pierwszy Baldur's Gate wyszedł w 1998 roku i zaraz po premierze był na ustach każdego growego portalu. Chociaż na rynku były już wcześniejsze CRPG, Baldur był motorem napędowym dla całego gatunku, a na jego sukcesie z czasem zostały równie kultowe Icewind Dale, Planescape, Torment i wiele innych. No dobra, ale co takiego spektakularnego zrobił ten Baldur? Do tej pory CRPG był de facto grami turowymi, widzianymi przeważnie w rzucie izometrycznym. Baldur wprowadził rozgrywkę w czasie rzeczywistym z funkcją aktywnej pauzy, która pozwalała nam zatrzymać grę i lepiej przemyśleć nam następny ruch. Każdy region, który przyszło nam zwiedzać, był przygotowany z dbałością o szczegóły, wypełniony questami i postaciami niezależnymi. Dzięki temu eksploracja była niczym wyczekiwanie kolejnej przygody, czającej się gdzieś zakrętem. Baldur's Gate zdemonstrował złożoną opowieść o wyborach graczy, znacząco wpływając na wynik gry. Gra podnosiła narrację do piedestału, co czyni ją centralnym elementem rozgrywki. To nie tylko wzbogaciło emocjonalny rezonans gry, ale także zwiększyło wartość powtórek, ponieważ gracze mogli badać różne ścieżki narracyjne w kolejnych rozgrywkach. Innym przełomowymi momentami było możliwość zagrania z przyjaciółmi. Wcześniej online było w takich grach naprawdę rzadkie, a jeśli już występowało, to było bardzo ograniczone. W Baldurze 1 mogło jednocześnie grać aż 6 graczy, zarówno online, jak i na jednym komputerze. Dzięki temu gra dodawała dodatkowo niezapomniane doświadczenia, nie tylko ze względu na rozbudowaną fabułę, ale również interakcje międzyludzkie, przez co mogliśmy wspominać swoje przygody nie tylko podczas grania w grę. Głębi rozgrywki nadawało oczywiście rozbudowany system rozwoju postaci, a także dobór bohaterów do naszej drużyny. Każda klasa miała swoje mocne i słabe strony, co zmuszało nas do mądrego dobierania towarzyszy, tak aby jak najlepiej łączyć ze sobą ich umiejętności. Oczywiście, aby nie było zbyt nudno, każdy z naszych towarzyszy miał swój background, charakter, a także mógł się nie lubić z innymi kompanami. A nam, jako przywódcy tak dzielnej zgrai, przyświecało, aby się za bardzo ze sobą nie pogryźli.
Baldur w momencie swojej premiery był w zasadzie bezkonkurencyjny, nie dość, że zaspokoił aspekty wielu graczy na CRPG, to jeszcze po ukończeniu pozostawiał po sobie pewną pustkę, ponieważ nawet jeśli znaleźliśmy na rynku gry w podobnym settingu i założeniach, to nigdy nie był tak rozbudowany jak Baldur. Tutaj pozwólcie, że nie będę zbyt dużo mówił o fabule tej i następnych gier, ponieważ uważamy, że każdy powinien się z nim zapoznać we własnym zakresie. Uwierzcie, że warto. Baldur sprzedało się jak ciepłe bułeczki i to też nie dziwota, że BioWare zaraz zabrał się za robienie dodatku. Tales of the Sword Coast wprowadził kilka nowości w porównaniu do podstawowej wersji gry. Najważniejsze z nich to nowe obszary do eksploracji, jak wieża Durlaga, brody Ulgota, wyspa Wilkołaków i lodowa wyspa. Ponad 70 nowych przedmiotów, 17 nowych typów przeciwników, 11 nowych czarów dla czarodziejów i 6 dla kleryków. Podniesienie maksymalnego poziomu doświadczenia oraz nowy tryb broni Sejmitar. Do 2003 roku pierwszy Baldur sprzedał się w 2 milionach kopii. Przy robieniu sequela BioWare miał niezwykle ciężki orzech do zgryzienia, bowiem jak zrobić coś lepszego niż arcydzieło. Rozdział 3. Godny spadkobierca. W wywiadach ekipa BioWare często podkreślała trudności w projektowaniu Baldur's Gate 2. Jak przyznają, po latach musieli znaleźć złoty środek między zachowaniem ducha 1 oraz D&D, a wprowadzeniem nowości, aby gra nie była po prostu klonem poprzedniej części. Po wielkiej burzy mózgów pomiędzy BioWare, Black Isle Studios i Interplay wyłoniła się następująca lista. Wyższa rozdzielczość, tu wskazano 800 na 600 pikseli i więcej, obsługa kart graficznych 3D, nieprzerywany dialog na multiku, rozwinięcie subklas postaci, szybszy movement postaci, możliwość ataku 2 brońmi, zaklęcia do 9 poziomu, interakcje postaci na poziomie tych z Final Fantasy, rozwinięty romans między postaciami i wiele innych. Baldur's Gate 2 Shadows of War zostało wydane w 2000 roku i ponownie zmiotło całą konkurencję z planszy. Twórcy wspominają ten projekt pod kątem, że udało im się wprowadzić tyle opcji, ile sobie zaplanowali na początku. Jednak przez goniące terminy pewne rzeczy niestety zostały wycięte. Jedną z nich był tryb Deathmatch, który był zapisany jako jeden z punktów, który chcieli wprowadzić do gry. Został on wprowadzony mniej więcej na początku developingu, nie był najważniejszy dla twórców, ale zaznaczono go jako opcję, którą fajnie będzie doszlifować, gdy reszta ważnych funkcji zostanie wprowadzona w 100%. Niestety BioWare przyznało po latach, że to był błąd, że Deathmatch nie został odrzucony już przy pierwszych deskach kreślarskich. Przez niedoróbki z tym trybem PvP premiera musiała zostać przesunięta na wspomniany 2000 rok. BioWare miało ogromny problem z trybem wieloosobowym, gdyż był on, jak to określili, bardzo wrażliwy i każda nawet najmniejsza ingerencja mogła pozostawić po sobie więcej problemów niż rozwiązań. Tryb Deathmatch nie był dobrze odbierany przez dział kontroli jakości, więc postanowiono usunąć go na zawsze i został on tylko ciekawym wspomnieniem dla historyków growych takich jak my. Inną sprawą było to, że zespół pracujący przy Baldurze 2 był dużo większy niż przy jedynce, a w dodatku wielu nowych pracowników było amatorami, którzy musieli się jeszcze sporo nauczyć. BioWare rozwiązał ten problem poprzez wprowadzenie listy wytycznych dla każdego oddziału z osobna. Przy czym najwięcej wytycznych miał dział designerski. Oto niektóre wytyczne, które udało mi się znaleźć. Gracz musi zawsze czuć się tak, jakby to jego działania sprawiły, że odniósł sukces. Powinien czuć, że poprzez swoje mądre decyzje i działania rozwiązał zagadkę lub bitwę. Gracz musi czuć się tak, jakby miał wpływ na środowisko. Jego działania robią bardzo widoczną różnicę w tym, jak rzeczy działają w świecie gry. Jego działania mają również konsekwencje. Podczas projektowania należy rozważyć drogę dobra i zła. Kilka wątków powinno być oznaczonych jako zmieniające się zgodnie z wyrównaniem gracza. Generalnie ekipa BioWare była świadoma elementów, które mogli zrobić lepiej lub bardziej szczegółowo względem pierwszej części, co przyczyniło się do powstania jednego z najbardziej kultowych RPGów. Przy researchu do tego materiału znaleźliśmy bardzo obszerny artykuł, w którym przytoczonych checklist, procedur i oczekiwań twórców wobec gry jest znacznie więcej. Tutaj, aby nie przedłużać tego materiału, podlinkuję Wam ten artykuł w opisie filmu dla bardziej zaciekawionych. Szacuje się, że Baldur's Gate 2 sprzedał się w około 2 milionach kopii, a rok po premierze dostaliśmy również dodatek Throne of Bhaal. Jest to kontynuacja wydarzeń z jedynki, w której mogliśmy odblokować nową klasę dzikiego maga, zwiększono maksymalny poziom doświadczenia, dodano nowe questy, postacie itd. Zanim przejdziemy do kolejnych gier z cyklu, warto zatrzymać się w tym miejscu i zerknąć, co się działo z marką na naszym polskim podwórku. Oto bowiem pewna firma, niczym z przysłowiowego garażu w Dolinie Krzemowej, postanawia skończyć z nielegalnym dystrybuowaniem gier na giełdach komputerowych i pełną parą zająć się wydawaniem zachodnich gier w kraju nad Wisłą. Mowa oczywiście o CD Projekt, który był już wtedy jednym z największych wydawców w Polsce. Postawili sobie ambitne zadanie,
żeby przy wydaniu obu Baldurów na naszym rodzimym rynku zaangażować gwiazdy kina i telewizji. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Premiera Baldura w Polsce zbiegła się z rosnącą popularnością na gry fabularne, co dało dodatkowego kopa w popularyzacji marki w naszym kraju. Po zakończeniu prac nad Baldurem 2 BioWare rozpoczął inny projekt, czyli Neverwinter Nights, a prace nad kolejnymi częściami Baldura zostały oddelegowane innym studiom. Rozdział 4. Baldur na konsolę. W 2001 roku dostajemy konsolowy spin-off serii, czyli Baldur's Gate Dark Alliance. Produkcję gry zajęła się Snowblind Studios. Początkowo ukazała się tylko na PS2, a potem na Xboxie. Z czasem doszła również wersja na GameCube i Game Boy Advance, którą opracował studio Magic Packets. Gra zdecydowanie różni się od głównych odsłon serii, ponieważ bliżej jej do hack and slasha lub dungeon crawlera niż klasycznego CRPGa w rzucie izometrycznym. Gra sprzeda się w około 1 600 000 kopii, co jest trochę gorszym wynikiem niż kultowa dwójka. Jednak z racji, że był to de facto debiut serii na nowych platformach, i tak należy uznać za fenomenalny wynik. Warto dodać, że polski CD Projekt planował wydać wersję na PC, jednak został on anulowany. Fabuła nie jest powiązana z poprzednimi częściami, ale dalej rozgrywa się w zapomnianych krainach. Ponownie mamy fabułę rozgrywającą się w przestrzeni kilku aktów. Gra niestety nie posiada aż tak wielu postaci, z którymi można wchodzić w interakcje jak poprzedniczki. Obaj gracze dzielą jeden ekran, jednak gra ma wbudowane ograniczenie, jak daleko mogą się od siebie oddalić. W trybie kooperacji punkty doświadczenia są rozdzielane nierównomiernie, co za tym idzie. To ten, kto wykona finalny cios na przeciwniku, otrzyma 60% expa, natomiast drugi gracz jedynie 40%. Złoto w grze nie jest dzielone, otrzymuje tylko ten, który je podniesie. Drugi gracz musi obejść się smakiem. Podczas startu gry musimy brać jedną z 3 przygotowanych przez twórców postaci. Jest to Van, człowiek będący łucznikiem, władający arkanami, Adriannę, elficką czarodziejkę lub Cromlecha, który jest wojowniczym krasnoludem. Każdy z 3 grywalnych postaci ma wyraźny styl gry walki i wyspecjalizowaną gamę zaklęć i wyczynów, co skutkuje zróżnicowanymi podejściami strategicznymi dla każdego z nich. Pomimo wielu różnic względem poprzedniczki, Bram Baldura Dark Alliance został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez recenzentów, jak i graczy, otrzymując w serwisie Metacritic oceny oscylujące wokół 8 na 10. Warto wspomnieć, że w 2021 roku został wydany remaster na PC, konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Pod płaszczykiem sukcesów Baldur's Gate niestety nad wydawnictwem wisiał płaszcz bankructwa. Rozdział 5. Upadek Interplay. Problemy finansowe zmusiły Briana Fargo do debiutu Interplay na giełdzie Nasdaq. W ten oto sposób próbowano odrobić straty finansowe i jednocześnie obiecać inwestorom udział w zyskach kolejnych gier z cyklu Baldur's Gate i Fallout. Jak Fargo wspomina po latach, głównymi problemami była ogromna konkurencja i brak silnych tytułów konsolowych. 17 lutego 1999 roku Interplay podpisało umowę z brytyjskim Virgin Interactive. Na jej mocy Interplay wyprzedało swoje 40% udziałów dla Virgin i pomogło w wydawaniu ich gier w Ameryce i Japonii. Natomiast Virgin otrzymał wyłączność na dystrybuowanie tytułów Interplay w Europie. Miesiąc później paryski Titus Interactive zainwestował $70 milionów w Interplay, dzięki czemu posiadał 34% udziałów w firmie Briana Fargo. Interplay otrzymało wyłączność na wydawanie gier Titusa w Ameryce. 2 lata później Titus ogłosił dalsze przejmowanie Interplay, mając już około 70% kontroli nad spółką. Tego samego dnia wykupili udziały, które posiadał Virgin Interactive. W ten sposób całe Interplay stało się zależne od Titusa. Kolejny cios w Interplay nadszedł od strony BioWare, które ogłosiło 29 listopada 2001 roku, że kończy współpracę z powodu niezapłaconych tantiemów, zabierając ze sobą prawa do marki Neverwinter Nights. 24 stycznia 2002 roku to kapitulacja Briana Fargo, który odszedł z Interplay po porażce w dystrybucji gier na konsolę. Kolejne lata były pełne chaosu, sprzedawania oddziałów lub zamykania ich, aby jakkolwiek ograniczyć wydatki tego tonącego okrętu. Tak oto dochodzimy do Baldur's Gate Dark Alliance 2, który niemal od początku powstawał w wielkiej niepewności. Tym razem produkcją zajął się Black Isle Studio, korzystając z silnika Snowblind Engine. Jak się jednak okazało, silnik i marka Dark Alliance została samowolnie wykorzystana bez zgody Snowblind Studios, które pracowało nad jedynką, co skończyło się wytoczeniem kolejnego pozwu. Koniec końców Baldur's Gate Dark Alliance 2 zostaje wydane w 2004 roku i mniej więcej w tym samym czasie Black Isle Studios zostaje zamknięte. Gra kontynuowała historię z pierwszej części, koncentrując się na nowej grupie poszukiwaczy przygód, próbując uratować wrota Baldura przed narastającym złem. Choć gra została dobrze przyjęta, niektórzy uznali ją za niezbyt znaczący postęp w stosunku do oryginału. Planowano trzecią część, ale ostatecznie anulowano ją z powodu problemów prawnych i zamknięcia Black Isle Studios po bankructwie Interplay. Rozgrywka ponownie przypominała bardziej hack and slasha niż klasyczny CRPG.
Z większości zmian względem jedynki wprowadzono więcej postaci do wyboru. Alessię, czyli człowieka kleryka, Boradora, krasnoludzkiego łotrzyka, Dorna, człowieka barbarzyńcę, Wardę, mrocznego elfa mnicha oraz Yusuran, elfią nekromantkę. Ponownie jak w jedynce, w zależności od tego, jaką postać wybraliśmy na starcie gry, nasza rozgrywka miała inny charakter. Przez kolejne 8 lat nic się nie dzieje, a jedyne co dostajemy to odświeżoną wersję Baldura 1 i 2, wydane w 2012 i 2013 roku w ramach wersji odświeżonej. Przed oficjalną zapowiedzią, po wejściu na stronę baldursgate.com mieliśmy tajemnicze odliczanie, kiedy licznik dotarł do zera, została ogłoszona edycja rozszerzona. Wprowadzają wiele zmian i ulepszeń w porównaniu do oryginalnej gry. Najważniejsze z nich to odnowiony interfejs użytkownika, wsparcie dla wyższych rozdzielczości i trybów wyświetlania w tryb panoramiczny, a także ulepszone wsparcie dla rozgrywki wieloosobowej i połączenie międzyplatformowe. Ponadto edycja rozszerzona oferuje nową zawartość, taką jak dodatkowa przygoda The Black Pits dla Baldura 1 oraz Kręgi Tej dla Baldura 2. Innymi słowy, są to gry przystosowane pod obecne sprzęty, zachowujące ducha oryginału. Obie edycje zostały produkowane przez studio Beamdog, założone przez byłych pracowników BioWare pracującymi nad starymi Baldurami, które w 2016 roku przygotowano dla kolejną przygodę w świecie Baldur's Gate. Siege of Dragonspear jest DLC do obu edycji rozszerzonych i zapychają lukę pomiędzy wydarzeniami Baldura 1 i 2. Twórcy mieli ambicje, by w ramach edycji rozszerzonej stworzyć taką mega kampanię, która zaczynamy w jedynce. Po ukończeniu jedynki jest właśnie Siege of Dragonspear, a kiedy kończy się Dragonspear, zaczyna się fabuła Baldura II. Między wszystkimi grami mogliśmy oczywiście przenosić nasze postępy i towarzyszy. Siege of Dragonspear wprowadziło również elementy, które wielu fanom się nie spodobały. Dlatego na ten moment jest to jedyna gra z serii, która otrzymała od graczy na Metacritics oceny w okolicach 4/10. Oprócz tego polskim graczom nie spodobał się fakt, że gra posiada jedynie polskie napisy bez dubbingu. Po Dragonspear seria znowu zamarła i długo nie było nic, ale w powietrzu coś wisiało i miało się to zmienić. Rozdział 6. Powrót króla RPGów. W 2016 roku belgijskie studio Larian wydaje drugą odsłonę swojego Divinity Original Sin. Twórcy byli od zawsze zapalonymi fanami Dungeons & Dragons, ale z racji braku praw do marki postanowili zrobić coś swojego. Obie gry serii Divinity spotkały się z bardzo dużym aplauzem, a informacje od nich doszły nawet do Wizards of the Coast, od których udało się Larianowi nabyć prawa do marki i zrobienia oficjalnej kontynuacji wrót Baldura. Tutaj warto wspomnieć, że Baldur's Gate 3 był już planowany lata wcześniej przez Black Isle Studios, ale z racji problemów Interplay i to, że stracił prawa do marki, projekt nigdy nie został ukończony. Baldur's Gate 3 The Black Hound miał być robiony na tym samym silniku co Icewind Dale i opierać się na zasadach trzeciej edycji D&D, a nie piątej jak w wypadku Baldur's Gate 3 od Lariana. Belgijski Larian już od początku prac wiedział, jak nad ważną marką pracuje, a opinie fanów brał bardzo do serca. W sierpniu 2020 roku wypuszczają Early Access z pierwszym aktem, w którym każdy mógł sobie zagrać i dać twórcom feedback. Główna różnica między nowym a starymi Baldurami to system walki. W Baldurze 2 mamy system aktywnej pauzy, a w trójce turowy system walki. Ponadto Baldur's Gate 3 to zupełnie nowa historia, rozgrywająca się ponad 120 lat po wydarzeniach z dwójki, z nowymi postaciami i z historiami. Dzięki temu zabiegowi gra była świetnym startem dla nowych graczy, nie mając styczności z poprzednimi grami, które, przypomnijmy, podczas premiery w 2023 roku miały już ponad 20 lat. Trzeci Baldur's Gate na premierę nie miał podjazdu do jakiejkolwiek innej gry. Nowym graczom Larian pokazał, jak rozbudowane mogą być gry, bo bądźmy szczerzy, od lat czegoś takiego nie było. Oczywiście nie obyło się bez problemów technicznych z racji, że akt pierwszy był dobrze zoptymalizowany dzięki Early Access. Wielu graczy dostawało dysonans poznawczy, kiedy podczas trzeciego aktu widać było ogromne problemy z optymalizacją, które z czasem zostały poprawione w licznych łatkach. Baldur's Gate 3 zgarnął wszystkie możliwe nagrody roku, a wielu fanów mówiło, że od teraz to jest właśnie ten standard, do którego cała branża powinna dążyć. I tutaj trzeci Baldur rozpoczął niezwykle ciekawą dyskusję, gdzie jedni mówią o nowym standardzie, a inni jak na przykład szefostwo Larian Studios, żeby nie stawiać tej gry na piedestał, ponieważ jest to coś, co trudno będzie powtórzyć. W dodatku Baldur's Gate 3 powstawał przez około 6 lat, a co za tym idzie, gry, które powstawały w podobnym okresie, ale wyszły na przykład miesiąc, 3 lub nawet rok później, z góry mogą zostać skazane jako te gorsze od Baldura, ponieważ, jak sam Larian określa, było to ich opus magnum i wizytówka jakości na lata, którą chcieli zrobić. A jakie wy macie zdanie na ten temat? Czy powinniśmy wymagać od twórców, żeby robili nam gry tak jak Baldur's Gate 3? Czy po prostu wymagać, żeby były dobre? Pozostawcie swoją opinię, koniecznie komentarz. A jeśli jakimś cudem nie graliście w inne gry Larian Studios, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie znajdziecie mocno przecenione gry. Link w opisie.
Tyle od nas. Dzięki, że dotarłeś do końca. Proszę Cię o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, żebyśmy mogli docierać do coraz większej liczby osób i robić coraz bardziej dopracowane filmy. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.